Serdecznie witam Państwa w kolejnym odcinku programu Przestrzeń Dźwiękowa. Mój dzisiejszy gość udzielał się gitarowo w co najmniej 12 zespołach, aż podjął decyzję o tym, by rozpocząć karierę solową. Cyprian Naumiuk, Łukasz Borkowski, zapraszam. Nazywam się Cyprian Naumiuk. Moja przygoda z muzyką zaczęła się w wieku 7 lat, kiedy to ojciec podarował mi magnetofon na baterię, który można było wyciągnąć sobie gdzieś tam na podwórko. I pamiętam, miałem kilka kaset, między innymi chyba kasetę Niemena, o ile dobrze pamiętam. I tam było takie fajne gitarowe solo. Wtedy pomyślałem sobie, że fajnie byłoby takie sola grać. Natomiast gitarę wziąłem dopiero później, gdzieś w wieku 15-16 lat, kiedy kolega z klasy dał mi płytę jakiegoś rockowego, metalowego zespołu. No i stwierdziłem, że już muszę to zrobić i zacząłem ćwiczyć. No, dość szybko nauczyłem się nut i jakichś tam podstawowych technik. No i rozwijam to do dzisiaj. Mój pierwszy występ, jakieś jasełka, chyba w liceum. Strasznie się stresowałem. Pamiętam, że kolega, który grał na basie, jeszcze bardziej się stresował i on znalazł na to sposób. Po prostu grał tyłem do publiki. No ja się odważyłem grać frontem, no i jakoś dałem radę. Ścieżka muzyczna? Ciężko powiedzieć. To znaczy zacząłem ćwiczyć w domu, potem poznałem ludzi, głównie z kręgu jakiejś muzyki rockowej, metalowej i z nimi zacząłem jak gdyby pierwsze takie, że tak powiem, no, przygody muzyczne, pierwsze koncerty, pierwsze teledyski, nagrywanie płyty. Tych zespołów było, jak naliczyłem, chyba około 12 w mojej, no powiedzmy, 15-letniej karierze. A takie zespoły, które chciałbyś wspomnieć? ROD, Mad Vision, dawno temu Interior, Herezjer. Nie rozumiem, czemu ty szybkim krokiem opuściłeś padutę. Nie ma ciebie obok mnie. Nie jest proste żyć bez ciebie. Świecie się wszystkie dobre słowa twe są wyryte gdzieś głęboko w duszy mej. Zamknę oczy swoje, widzę cię, wiem, że chciałbyś szepnąć do mnie. Żyj spokojnie, przecież cię ten ból niczym cień, ten żal do świata cały, ściskając mocno pięść, w walce do życia staje. Czego gitara? Jest chyba najbardziej takim efektownym i magicznym instrumentem, dlatego że dużo się na nim dzieje, widać jak struny drgają, trzeba mieć jakieś zdolności manualne, można to fajnie pokazać. Ludzie chyba też lubią na to patrzeć, bo no jest to w miarę widowiskowe. Z gitarą w dzisiejszych czasach można zrobić wszystko. Są nowe możliwości, jeżeli chodzi o efekty, są nowe możliwości, jeżeli chodzi o technikę, to cały czas idzie do przodu. Teraz popularne są gitary 7-8 strunowe. Taki rodzaj muzyki jak dźwięk, tego typu rzeczy też są dla mnie interesujące i też próbuję gdzieś tam przeplatać, oczywiście tam jak gdyby w swoim wykonaniu próbuję coś przemycać również z takich rzeczy. Ambient jak najbardziej, jakieś chillouty, no bardzo różne rzeczy. Co mi przyjdzie do głowy, staram się wrzucać. Jedyny jakiś wspólny mianownik do tego wszystkiego to ma być prostota po prostu, żeby te utwory były w miarę czytelne i proste. Trochę melodii. Skąd pomysł na solowe granie? Pod wpływem słuchania muzyki Waja, Satrianiego,
Jasona Beckera i innych mistrzów gitary. Zapragnąłem też coś w tym kierunku robić, żeby mieć wpływ 100% na tą muzykę, którą robię. Natomiast to też było tak, że mając 20 lat już o tym myślałem, a zacząłem dopiero teraz. Jak utwór gdzieś tam się rodzi w głowie, czasami to są jakieś różnego rodzaju pomysły już nagrane wcześniej, które mnie do tego inspirują. Czasami coś zobaczę, czegoś posłucham. Wyraz, no to ma być muzyka no, niekomercyjna, w jaki sposób ma mnie wyrażać i no, ma to być moja wizytówka i wrzucam z różnych worków pomysły, które mam w głowie, no, mając nadzieję, że to się komuś spodoba. Gumis Eksperyment? To jest taka próba zabawy w dalszym ciągu w tą muzykę, trochę innym wykonaniu niż to robiłem wcześniej, czyli nie scena, tylko raczej studio nagraniowe. Realizuję się w tym po prostu, jest to takie 100% ja. Tutaj jakichś tam ograniczeń nie mam, ale też nie mam jakichś takich skonkretyzowanych planów. To znaczy, oprócz tego, że oczywiście planuję publikację, to chciałbym, żeby ktoś tak naprawdę nazwał ten rodzaj muzyki no i żeby się to komuś oczywiście spodobało. Jest to muzyka gitarowa, no ale też programuję perkusję. Oczywiście też muszę wprowadzić to na klawiszu, muszę zagrać sobie tam partie, które są elektroniką. Tak samo gitara basowa, no i dopiero na końcu już tam gitara solowa. Więc tutaj jest no, praktycznie wszystko i to jak gdyby postanowiłem nazwać eksperyment, bo to jest tak naprawdę taki eksperyment muzyczny też trochę. Jaka muzyka Cię inspiruje? Dużo słucham muzyki różnej, nie tylko rockowej czy metalowej, dużo elektroniki. Ostatnio dużo słucham takiego zespołu, który się nazywa Mechina. Można to znaleźć w internecie. Jest to muzyka z rodzaju, znaczy z pogranicza właściwie muzyki filmowej, mieszanej z różnego rodzaju metalem, ambientem, chilloutem, nie wiem jak to nazwać. I takie eksperymenty mi się podobają i to jest też dla mnie jakimś tam źródłem inspiracji. Jaka jest historia utworu For Emily? For Emily jest to utwór dla mojej córki, a nazwa się wzięła stąd, że w momencie, kiedy skończyłem ten utwór, był Dzień Dziecka. Moja siostra i moja mama przyszła do domu, znaczy do nas i no, dały córce prezenty. I moja mama się zapytała, co ja dałem na Dzień Dziecka córce, a ja nie miałem żadnego prezentu i tak sobie pomyślałem, no napisałem dla niej utwór. No i tak zostało, For Emily. Postanowiłem napisać książkę jakiś czas temu, właściwie podręcznik do nauki gry na gitarze. Oczywiście jak gdyby no, w przedziale muzyka rockowa i metalowa. Napisałem tą książkę przez około 3 lata, gdzieś tam sobie dłubałem przy tym.
Znalazłem wydawcę, no mam nadzieję, że w ciągu 2-3 miesięcy ta książka zostanie wydana. Z uwagi na to, że jestem samoukiem, sam się tego wszystkiego uczyłem, to pamiętam, z czym miałem problem i przede wszystkim pod tym kątem, czyli po prostu od samych podstaw, tak myślę, że łopatologicznie jasno tłumaczę podstawowe pojęcia muzyczne, plus oczywiście technika. To jest książka multimedialna, także tam są przykłady, z którymi można ćwiczyć sobie i w miarę jak gdyby postępu, progresu te ćwiczenia są coraz bardziej złożone. Czym dla Ciebie jest muzyka? No, pewną pasją, odskocznią od rzeczywistości, taką alternatywą, no i życiem. Marzenia? No, wystąpić w duecie z Steven Vajem. Myślę, że to by było na pewno bardzo, bardzo przyjemne.